W dzisiejszym odcinku zgłębimy wiedzę dotyczącą koła kolorów. Wyjaśnimy znaczenie kolorów podstawowych, pochodnych i monochromatycznych. Dowiecie się, jak dobierać kolory sąsiadujące i łączyć je ze sobą. Nie zabraknie przydatnych tipów dotyczących łączenia kolorów kontrastowych. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami mama Paulina Walaszczyk. Cześć kochani, witam Was. I będziemy rozmawiać na temat koła kolorów, czyli czegoś, co każdy stylista powinien od samego początku wiedzieć i stosować w swojej pracy. Zaczynamy. Koło kolorów jest zbiorem kolorów, w którym znajdują się przede wszystkim podstawowe 3 kolory. W ich skład wchodzi żółty, niebieski i czerwony. Koło kolorów możemy podzielić na barwy zimne i ciepłe. Cechuje je ton, można je dobrać do koloru skóry bądź łączyć ze sobą tony w barwach zimnych i ciepłych. Im bliżej granicy, tym trudniej będzie łączyć kolory, które są bardzo odległe od siebie, na przykład te na wprost. I tu pojawia się pytanie, w jaki sposób trzeba pomieszać te podstawowe barwy, żeby uzyskać szerokie spektrum wielu kolorów. Zobaczcie. Wykładamy na szkiełko kolejno podstawowe kolory: żółty, niebieski i czerwony. Dzięki bieli i czerni połączonej z dowolnym kolorem uzyskujemy tak zwane kolory monochromatyczne. Czyli na przykład, kiedy połączymy wybrany kolor z bielą, utworzymy jaśniejsze tony. W zależności od proporcji, im więcej dodamy bieli, tym kolor będzie jaśniejszy. Odwrotnie będzie się działo, jeśli do danego koloru dodamy czerni. Wyłania się wówczas monochromatyczna skala jednego koloru, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Dzięki temu wiemy, że łącząc ze sobą np. bardzo jasny błękit i niebieski, uzyskamy idealne przejście w technice ombre. Przykładem takiego ombre jest połączenie np. koloru Easter Twister z kolorem Apollo. Przejście kolorów monochromatycznych będzie zawsze idealne i macie gwarancję, że zawsze się uda. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak dobrze zrobić ombre, to tutaj jest odcinek, odsyłam, serdecznie polecam. Materiał stworzony razem z Klaudią Kawińską. 9 sposobów na ombre. Warto się zaznajomić. Kolory pochodne uzyskujemy podczas mieszania kolorów podstawowych między sobą. Łącząc niebieski z czerwienią uzyskamy fiolet. Żółty z niebieskim utworzą kolor zielony, natomiast z połączenia żółtego z czerwonym powstanie kolor pomarańczowy. Sprawdźmy, jak to wygląda podczas prawdziwego mieszania kolorów. Posługując się kolorem żółtym i czerwonym, przy pomocy szpatułki łączymy je ze sobą w proporcji adekwatnej do odcienia, który chcemy uzyskać. Dla przykładu, jeśli potrzebujemy grejpfrutowy odcień pomarańczowego, mieszamy mniejszą ilość żółtego z większą kroplą czerwonego. Jeśli chcemy uzyskać delikatny odcień pomarańczowego, proporcje muszą być odwrotne. Jak taką wiedzę wykorzystać w praktyce? Na przykład łącząc kolor pochodny w postaci różu z żółtym kolorem podstawowym. Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy piękny pomarańcz. No właśnie, a co zrobić w sytuacji, w której twoja klientka chce pomarańcz, a ty akurat go nie masz na półce? No przecież nie trzeba mówić nie mam. Można sobie wymieszać. Na przykład bierzecie róż Miss America, nakładacie na to jedną warstwę Hello Yellow, czyli transparentnego glasa i co nam powstanie? Pomarańczka. I to jaka ładna. Widzicie? Po pierwsze, nigdy się nie poddawać i mieszać i kombinować, bo na pewno jesteście w stanie coś zrobić takiego, co klientka pokocha. Nie trzeba brać tylko tych gotowych kolorów, można sobie wymieszać swoje. A po drugie, ważna też informacja dla Was, że glasy naprawdę można wykorzystywać na bardzo wiele różnych sposobów i się po prostu przydają do pracy. Podsumowując, wiemy już, jak stworzyć kolory monochromatyczne z kolorów podstawowych. Tak, dodając trochę bieli, trochę czerni. Wiemy również, jak stworzyć kolory o różnych tonacjach z kolorów podstawowych, łącząc je i dzięki temu powstają tak zwane kolory pochodne. A teraz przejdziemy do kolorów sąsiadujących. To te, które na kole kolorów leżą bardzo blisko siebie. Różnią się zwykle jednym bądź półtonem i bardzo dobrze mieszają się ze sobą. Ombre z takich kolorów zazwyczaj ma bardzo płynne przejście. Kolory ładnie się ze sobą łączą, a często na ich granicy wytwarza się dodatkowy odcień. Kiedy używamy 2 kolorów do ombre, to w miejscu połączenia ich powstaje nam 3. kolor. Na pewno to zauważyliście, kiedy robiliście ombre. Przykład na wyjaśnienie 2 kolorów sąsiadujących to na przykład połączenie koloru Extra i Melancholic. Takie połączenie zawsze wyjdzie gładkie i olśniewające. Kolory pięknie dopełniają się i tworzą całość. W przypadku kolorów sąsiadujących przejście tonalne jest płynne.
A co się wydarzy, jeżeli będziemy łączyć kolory, które leżą od siebie daleko, czyli żółty z fioletem albo pomarańczowy z zielonym, czerwony z zielonym? Co wtedy? Takie pary nazywamy kolorami kontrastowymi, inaczej kolory dopełniające. Jeżeli połączymy ze sobą niebieski z pomarańczowym, to może wypaść bardzo niekorzystny efekt, bo stworzymy nieczysty odcień brązu, szarości. Kolejnym przykładem jest fioletowy i żółty. Połączenie tych dwóch kolorów sprawi, że powstanie nieestetyczne przejście. No cóż, my tego nie rekomendujemy, ponieważ uważamy, że to będzie brzydkie i nieestetyczne. Ale jak kto życzy, żeby zrobić własne testy w zaciszu swojej firmy, tudzież w zaciszu domowym, niechaj robi. Słuchajcie, czasami lepiej jest się uczyć na własnych błędach, a poza tym też jakby człowiek nie robił dziwnych połączeń, to by nie było Coca-Coli na tym świecie, więc chcecie, to róbcie. Z naszego doświadczenia nic z tego fajnego nie wyjdzie. Przy połączeniu kolorów Fireman i Fluomaniac efekt będzie dokładnie taki sam. Po prostu niektóre kolory ze sobą nie grają i tutaj jest idealny przykład takiej sytuacji. A co w sytuacji, w której wy wiecie, bo już próbowaliście, że to połączenie czerwieni i zieleni nie wyjdzie dobrze na tym ombre, ale przychodzi klientka i ona na święta takie sobie wymarzyła, ona by bardzo chciała. No to co? Albo ją przekonacie, że może nie, albo jej na przykład na tipsiku pokażecie, jaki będzie efekt końcowy, albo można się też troszkę poratować i zastosować separację, dzięki której można połączyć takie kolory, które no tak z natury kolorów nie do końca dobrze chcą się razem łączyć. W pierwszej kolejności na czystym kolorze czerwonym wykonujemy białe ombre. Na przykład przy pomocy pasty Nail Art, ponieważ posiada maksymalne krycie i bardzo szybko uzyskujemy pożądany efekt. Dzięki temu najpierw tworzymy przejście monochromatyczne, a dopiero później ostrożnie i w odpowiedniej odległości dodajemy kolor kontrastowy, w tym wypadku zielony. Tak prezentuje się efekt końcowy z wykorzystaniem separacji. Zdecydowanie widać różnicę pomiędzy tipsem wykonanym z separacją i bez separacji. To tip dla tych z Was, które posiadają naprawdę uparte klientki lub lubią same uczyć się na błędach, a być może nie boją się nieoczywistych rozwiązań. Jest jeszcze jedna sztuczka dotycząca łączenia kolorów przeciwstawnych. Trzeba sobie sprawdzić, który kolor jest pośrodku tych dwóch kolorów. I wtedy, a zresztą co ja będę opowiadać, pokażemy Wam to na żywym przykładzie. Połączymy fioletowy z zielonym. Zwracamy uwagę, jaki kąt tworzą te dwa odcienie. W załamaniu wskazanego kąta szukamy koloru, który znajduje się pośrodku. W tym wypadku będzie to kolor niebieski. Zatem, jeśli bardzo chcemy połączyć na przykład kolor fioletowy z zielonym, musimy stworzyć ombre z 3 kolorów: fioletowo, niebiesko, zielone. Wykorzystamy biały podkład, który świetnie oddzieli kolory od siebie i podbije ich intensywność. Nakładamy kolor zielony i fioletowy, a pomiędzy nimi niebieski. Dzięki temu wykonujemy 2 ombre, niebieskiego w połączeniu z zielonym, z którego powstaje głęboki turkus. Natomiast z połączenia fioletu z niebieskim wyłania się przepiękny odcień biskupi. Tak prezentuje się efekt końcowy. Dzięki kolorowi pośredniemu udało nam się połączyć takie 2 kolory, które bez tego ratunku w postaci tego pomostu, tego koloru pośredniego, no połączone same ze sobą nie przyniosłyby najlepszego rezultatu. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jaki kolejny odcinek chciałybyście zobaczyć na tym kanale i pamiętajcie, że jesteśmy dla Was zawsze w czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę, cześć!